Cześć, tu Dominika i Tomek. Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyocie Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki i dziką przyrodę. W zeszłym roku spędziliśmy 3 miesiące włócząc się po Bałkanach i odkrywając ich mało znane, lecz piękne miejsca. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. W niniejszym odcinku zapraszamy Was do największego parku narodowego w północnej Macedonii. Kochani, jesteśmy w Parku Narodowym Mavrovo i będziemy próbować podjechać dzisiaj pod górę Korab. To jest najwyższy szczyt w Macedonii Północnej i w Albanii. Z tego, co wypatrzyła Dominika na mapach, jest szansa, żeby być dość blisko. Nie wiemy, czy ta droga jest przejezdna, nie wiemy, czy w ogóle jest, bo niestety nie mamy dostępu do internetu, więc nie możemy wszystkiego sprawdzić, ale próbujemy. Naszym niezawodnym pomocnikiem są mapy TZ i jedziemy na nie. I tam jakaś ścieżunka jest. Miejmy nadzieję, że jest przejezdna. Dokładnie. Wjazd do tego parku jest pilnie strzeżony. Gdy mijaliśmy opuszczone budynki, byliśmy pewni, że to ruina, a stojący obok samochód to dawno niesprawna terenówka. Nagle gwizd. Policjant wybiegł z posterunku i zatrzymał nas. Chciał zobaczyć bilety, których tu kupić nie można. Cała scena wyglądała dość surrealistycznie, ale to był dopiero początek zaskoczeń. Najdziwniejsze spotkanie miało dopiero nadejść. Po kilku kilometrach dotarliśmy do drugiej linii ochrony parku. Wracamy, zawracamy. Dobrze, pytanie za 100 punktów. Jak byście się zachowali, jakbyście zobaczyli przy drodze na drzewie coś takiego rozwieszonego? To znaczy, że trzeba zawracać. Wiszący na drzewie strach wyglądał jak złowieszcza przestroga. Przez chwilę zawahaliśmy się. Czy tu jakiś lokalny przesąd? Ostrzeżenie? Mimo niepokojącej atmosfery postanowiliśmy jechać dalej. Górska droga wyprowadziła nas na otwarte, rozległe przestrzenie. I choć czasem musieliśmy zmagać się z bardziej wymagającymi podjazdami, zachwyt nie opuszczał nas ani na chwilę. Samochód sunął po szutrowej drodze wijącej się wśród łagodnych zboczy, a my chłonęliśmy krajobraz. Surowy, dziki i kompletnie pusty. Przez cały dzień nie spotkaliśmy ani jednego turysty, ani jednego samochodu. Po południu dotarliśmy na małą polanę i zdecydowaliśmy, że to tu spędzimy noc. Dotąd nie pokazywaliśmy Wam, co się dzieje, gdy silnik milknie, a my zostajemy sam na sam z górami. Dziś pokażemy Wam, jak rozbijamy obóz i zabierzemy Was na górską kolację. Ugotujemy coś wspólnie, w otoczeniu absolutnej ciszy i dzikiej przyrody. Latują buty. No?
Okno już otwarte. Teraz trzeba rozpalić kuchenkę. To przyznać, że na początku, jak pierwszy raz chciałem tego komuna rozpalić, to żeśmy się męczyli. Znaczy ja z Grześkiem. Bo się okazało, że to pompowanie jakoś nam zupełnie nie szło. A cały aparat polega na tym, że jak się podpompuje, to potem trzeba zakręcić. Tutaj taki koreczek śmieszny. Zapalniczka taka jest bardzo dobra, długa, żeby można było tutaj łatwo włożyć. Jest ogień. Będzie drugi palnik. Jest drugi. Gotowe, Dominik, pali się. Co kładziemy? Najważniejsza woda na herbatkę. A tu jest 1800 i się ładnie zapalił kulman. Sałatka dla męża, który przychodzi na wegetarianizm. Już o tym wiecie. Czy mąż to jest za kamery, może zgłosić sprzeciw? Nie. Stanowczy? Nie. No to będzie sprzed kamery. Mąż To się na... przed kamerą zgłasza sprzeciw. Wegetarianizm jest dobry od czasu do czasu. To się na Bałkanach sałatkę szopską. Sałatka szopska to sałatka z pomidorka, ogóreczków i z różnego rodzaju ser. W zależności w jakim kraju się jest, to jest inny ser. Ponieważ my wróciliśmy z Grecji, to tym razem jest feta, ale w innych krajach nie jest feta. A obieramy ogóreczka. W domku to byśmy mieli obieraczkę, ale tutaj sobie dajemy nożykiem radę. Dobrze. Mąż w tym czasie, co robi mąż w tym czasie, kiedy żona robi kolację? To jest dobre pytanie. Przeważnie ma me time. Szczególnie teraz. Teraz biega, Nie ma, ponagrywa. teraz biega ze statywem. Normalnie Teraz biega ze statywem. ma czas dla siebie. Szybciej, bo się widzowie znudzą.
Męża do tego, żeby prosił męża, żeby pokroił, co? Tak. O, teraz udział męża w kolacji. Ta śliwka leży brzydko. Trzeba ją poprawić. Ale nie włożyć do buzi. O, To jest pięknie. na deser. To jest na deser. Proszę Żona mnie sprowokowała. nie ruszać. Proszę. Wyśmienite. Teraz będzie papryczka. I to, co nas szokowało na Bałkanach, że tu papryczki się je z pestkami. Hopa. Tutaj. Ha. Ja tu widzę, są kurczaczki, a nie żaden wegetarianizm. Oszustwo mała. Wegetariańskie. Dzisiaj jest sałatka na kolację. Zobaczcie, jaką mam żonę. Straszy mnie tu wegetarianizmem, a już wstawiła makaronik z kurczaczkiem. Dobra. Wejmę się tu na całą górę. Ciężko Ważny zaczynamy. jest podział zadań. Jasny podział zadań. To jest bardzo ważne. Żeby był jasny podział zadań. Mąż je i sprząta, żona gotuje. I na końcu bazylia. Dyskutuję z mężem, żeby mieć doniczkę ze świeżą bazylią, ale jeszcze dyskusje trwają. Nie wiem, jak na offroadzie by ta doniczka wyszerzyła, ale myślę, że daliśmy. A to jest moja tajemna przyprawa, czyli pieprz czerwony. Wszędzie ja dodaję. Dobrze. Dlatego takie wszystko jest smaczne. Oczywiście, że tak. Tak, główne jeżdża na stół. Wam. Pasta z kurczaczkiem i warzywami. I taką ucztę mamy codziennie. Jak jesteśmy w pięknych miejscach. Wierzycie w to, czy nie? Jakie doskonałości. Sam pan Makłowicz by się zachwycał. Patrzcie. Sztuczce z syrem. Moja ulubiona filiżanka, której żona nie znosi. Żona idealna przynosi mężusiowi kocyk. To tylko na potrzeby filmu. Nic z tego. Zapraszam na to. Pamiętajcie, kochani, nie bierzcie wszystko, co pokazuje telewizja. Żona jest cudowna, ale kocyka mi nigdy nie przyniosła. Mężu nie ma drinków. Do lodóweczki proszę wciągnąć drinki. Białe wino. Nie. Są tylko to miniś. Winka nie ma, ale jest szłepsik. Jest po prostu bosko. Patrząc na ten spokojny wieczór, cieszyliśmy się, że nie zawróciliśmy przy strachu na drzewie. Gdybyśmy pozwolili emocjom wygrać z rozsądkiem, ominąłby nas jeden z najpiękniejszych biwaków w naszej podróży. A wy? Czy kiedykolwiek podczas podróży coś napełniło was nieracjonalnym lękiem? Dajcie znać w komentarzach. Chętnie poznamy wasze historie.